Dzień dobry, dzisiaj pokażę Wam, jak zaprogramować sterownik programowalny HMI. Urządzenie to dedykowane jest do nagrzewnic serii AC3S, nagrzewnic serii S3S, nagrzewnic Farmer HCF i P54-3S. Co więcej, inne sterowniki programowalne, takie jak HMI EC i HMI Single, programuje się w ten sam sposób. Programowanie sterownika należy zacząć od wciśnięcia i przytrzymania przycisku tryb, aż do chwili, gdy ikonki trybu ręcznego i automatycznego zaczną migać. Następnie, ponownie wciskając przycisk tryb i używając strzałek, możemy kolejno ustawić aktualny czas. Najpierw minuty, potem godziny i dzień tygodnia oznaczony przez cyfrę w kółeczku. Na przykład mamy czwartek, więc ustawiamy sobie 4. Kolejne naciśnięcie przycisku tryb spowoduje przejście do ustawień harmonogramu. Najpierw dla dni roboczych, co jest oznaczone przez podświetlone dni tygodnia w kółku. Następnie ustawiamy godzinę rozpoczęcia pierwszego okresu, oznaczonego przez cyfrę w domku. Załóżmy, że chcemy zacząć grzać mocniej pomieszczenie 40 minut przed przyjściem pracowników. Ustawiamy 6:20, zakładając, że pracownicy przychodzą na 7 i następnie wybieramy odpowiednią dla tego trybu temperaturę, np. 20 stopni Celsjusza. Wszystko zatwierdzamy jak zawsze przyciskiem tryb i przechodzimy do programowania drugiego okresu, którego początek jest zarazem końcem pierwszego. Ustawiamy np. osłabienie ogrzewania od godziny 15 w momencie wyjścia pracowników z zakładu. Chcemy wtedy mieć w pomieszczeniu np. 16 stopni. Następnie przechodzimy do kolejnego okresu. Programator umożliwia nam stworzenie aż 6 okresów. Pozostałe nie są nam potrzebne, jednak niestety nie da się ich pominąć. Najbezpieczniej jest zatem ustawić dla każdego z nich czas rozpoczęcia późniejszy niż dla okresu drugiego i wcześniejszy niż dla pierwszego w cyklu 24-godzinnym, z temperaturą równą wymaganej w drugim okresie. W ten sposób nie będą one kolidowały z wcześniejszymi ustawieniami. Po ustawieniu harmonogramu dla dni roboczych musimy ustawić analogiczny program dla soboty, oznaczonej przez 6 w kółeczku i następnie dla niedzieli. W naszym przykładzie zakładamy, że sobota i niedziela to dni wolne od pracy i dlatego osłabiamy ogrzewanie w te dni. Załóżmy, że chcemy utrzymywać w pomieszczeniach 15 stopni, bez względu na godzinę. Programując musimy pamiętać jedynie o tym, by kolejny okres zaczynał się po poprzednim. W ten sposób stworzyliśmy harmonogram dla całego tygodnia. Jak widać, sterowanie nagrzewnicą wcale nie musi być skomplikowane. Więc jeżeli zależy Ci na automatyzacji pracy urządzenia, warto zaopatrzyć się w taki oto sterownik. Chcesz lepiej poznać produkty marki Reventon? Śledź nasz kanał na YouTube.